Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Krzysztofem Pawłowskim, rektorem i założycielem Wyższej Szkoły Biznesu. Nie bez znaczenia zaczynam cykl wywiadów Biznes Misja z Krzysztofem Pawłowskim, gdyż dzięki niemu wiele osób uzyskało prestiżowe wykształcenie, a sam rektor przyczynił się do rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce i na całym świecie. Dziękuję, że udało się nam spotkać. To jest naturalne, przecież tu nie będziemy ukrywać. Jesteś moim absolwentem, jednym z moich naprawdę wyjątkowych dzieci, więc tych dzieci mam parę tysięcy, co prawda. Ale oczywiście jest tak, że niektórzy są bliżsi sercu, a z niektórymi się rzadziej spotykam. Bardzo mi miło takie ciepłe słowa, że usłyszałem. No, ja jestem dumny, że moi absolwenci idą do przodu, że wciąż pojawiają się nowe pomysły i bardzo mi się podoba ten pomysł tego cyklu, który chcesz w tej chwili zrobić i mam nadzieję, że będziesz wytrwały, co jest niezwykle ważne i że to będzie wyjątkowa rzecz, która będzie służyła dobru wspólnemu, bo taki jest cel tego, tak jak rozumiem, Twoje posłanie i Twoją misję. Dokładnie tak. To może przejdźmy do pytań. Okay. Chciałem zapytać, czy w dzieciństwie odróżniało coś rektora od innych rówieśników? Trudno powiedzieć, odróżniało. No, tak się złożyło, że ja mając rok życia zapadłem na bardzo poważną chorobę w ówczesnych czasach, astmę, która w zasadzie była wtedy niewyleczalna. I całą szkołę podstawową, ale też w zasadzie całą szkołę średnią ona mi towarzyszyła, co powodowało, że byłem wyłączony z tego, co jest atrakcją dla normalnego chłopaka, czyli na przykład bieganie, gra w piłkę, czy jakieś inne zabawy ruchowe. I ja musiałem sobie znaleźć jakąś alternatywę, która byłaby wystarczająco atrakcyjna, żebym nie czuł tego, że tak powiem, jako obciążenia. Oczywiście ja się bawiłem z kolegami tam na parafii, jak myśmy to nazywali, czyli wspólnie na ulicy, ale to były te zabawy proste. No i wpadłem na pomysł, nie potrafię powiedzieć kiedy, ale bardzo szybko, że dużą atrakcję mi, że tak powiem, przynosi czytanie książek. Ja obłędnie dużo czytałem. Pamiętam taki fragment, nie potrafię powiedzieć, ile ja wtedy miałem lat. Na pewno byłem w szkole podstawowej i raczej w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej. Wtedy obok, niedaleko od mojego mieszkania w Nowym Sączu była taka prywatna biblioteka prowadzona przez ojców jezuitów, gdzie było, ja wiem, kilka tysięcy książek. Dość duża biblioteka. I ja tam pożyczałem, jak przychodziły wakacje. Myśmy nie wyjeżdżali, nie było nas stać na to, żeby jechać gdzieś daleko. Spędzałem je w domu i że ja szedłem po południu, bo to pod wieczór była otwarta, pożyczałem 2-3 książki, czytałem następny dzień i wieczorem oddawałem te książki po przeczytaniu i brałem następne. I pewnego razu braciszek zakonny jezuicki poprosił mnie, żebym przyszedł ze swoją mamą. Ja trochę się dziwiłem, ale byłem raczej grzecznym chłopcem, więc powiedziałem mamie i poszliśmy razem, a braciszek uzgadniał z mamą, do jakiego wieku, nazwijmy, jak ma rozszerzyć tą ofertę książek dla mnie, bo ja już przeczytałem wszystkie dla swojego wieku i tam trochę więcej. O tym opowiadam ze śmiechem, ale to czytanie książek, także jeszcze w szkole średniej bardzo dużo czytałem, spowodowało, po pierwsze, że ja nigdy nie miałem kłopotów z pisaniem. Już nie mówię o ortografii, bo w zasadzie mogę powiedzieć, że w sposób naturalny nie robię błędów, bo gdzieś tam z tyłu głowy jest te setki, a może i jakieś tysiące przeczytanych książek. A drugie, że mam dość swobodny sposób mówienia i pisania. Więc to jest ewidentna korzyść i namawiam tych, którzy mogą nawet w wieku dojrzałym poświęcić trochę czasu na coś, co z początku może przynosić kłopot, ale ewidentnie w życiu później ułatwia życie. W takim razie tych książek było pewnie setki i pewnie zaczynało już brakować, tak?
No właśnie, brakowało i dlatego chciał wiedzieć od mojej mamy, na jak bardziej dorosłe książki, Można prawda, przypisywać. może mi dawać, żebym ja miał dalej co czytać. E, Oczywiście to była ekstremalna sytuacja, no bo byłem wyłączony z tych innych przyjemności. Nie wiem, czy gdybym był zdrowy, to akurat by się tak to potoczyło, ale ewidentnie ja to przyjmuję jako korzyść, mimo że tych książek kompletnie nie pamiętam. Oczywiście już później w wieku bardziej, że tak powiem, dorosłym, czyli w szkole średniej, te wielkie polskie lektury i tak dalej, no to czytałem nie raz, na przykład trylogię Sienkiewicza, to czytałem parę razy. I za każdym razem miałem no niesłychaną radość i coś, co bym nazwał dumę z tego, że jestem Polakiem. Bo te książki często uczyły patriotyzmu w taki sposób naturalny. Więc ja myślę, że to jest naprawdę ważne. Obecne czasy no, troszeczkę inaczej. Jest tyle atrakcji, ja mogę powiedzieć, że w swoim wnuku, który ma 8,5 roku i gra namiętnie gry komputerowe, jest chyba bieglejszy w internecie niż ja. I czasami jest zabawne, jak on mnie poucza o czymś, bo dziadku, bo wiesz, to można tak, a to można szybciej tak i tak dalej. No jest inny świat, ale namawiam do czytania. Co spowodowało fakt, że rzucił Pan pracę na etacie i zaczął realizować się jako przedsiębiorca? Trudno powiedzieć, że ja rzuciłem pracę na etacie, bo to też znowu no, stała się rzecz, której nigdy nie planowałem, w ogóle nie przychodziło mi do głowy, że moje życie już uporządkowane, bo w 1989 roku ja miałem 43 lata, czyli byłem no, już dojrzałym człowiekiem, nagle się zmieni i to tak w sposób drastyczny. Ja wcześniej pracowałem jako fizyk. To też niestandardowe, bo pracowałem w dużym laboratorium badawczym, tu w Nowym Sączu, w zakładach grafitowych, gdzie miałem fantastyczne warunki pracy, rozwoju. Jeżeli czegoś nie zrobiłem, to tylko mogę sobie, że tak powiem, przypisywać. Nawet aparaturę badawczą mogłem kupować, no nie dowolną, ale pod koniec lat 80. miałem w Polsce najlepiej wyposażone, jeżeli mówimy o przemyśle i laboratoriach przemysłowych, takie laboratorium fizyczne ze znakomitym mikroskopem skaningowym, co było wtedy absolutnym, że tak powiem, nowością. I wydawało się, że ja no, będę dalej szedł w tą stronę. Ja nie chciałem pracować na uczelni. Dla mnie największą radością było robienie czegoś, takich badań naukowych, które później można było przełożyć na realia, które miały jakiś związek z konkretną produkcją, z czymś zastosowaniem. I ten wybór tego laboratorium w Nowym Sączu był nie tylko dlatego, że ja tu się urodziłem i chodziłem do szkoły, ale dlatego, że tam wtedy właśnie na przełomie lat 60., pod koniec lat 60., tam powstała duża fabryka w Nowym Sączu, nowoczesna, produkująca w dużej części też na eksport i gdzie zaplanowane było laboratorium autentyczne, badawcze i gdzie ja, smarkacz po studiach, dostałem swobodę działania. Mogłem prowadzić badania w gruncie rzeczy, nikt mi nie narzucał. Co prawda nie miałem swojego takiego mistrza, który w nauce jest strasznie potrzebny, no ale ja szukałem tych mistrzów na zewnątrz i kilka razy spotykałem profesor Andrzej Oleś, znakomita osoba z AGH, czy profesor Jacek Henel. To byli wielcy ludzie, mistrzowie, którzy w pewnym okresie pomagali mi znaleźć tą ścieżkę rozwoju naukowego. Rozmawiając o właśnie takich wielkich osobistościach, to właśnie to było jedno z pytań, czy rektor ma jakichś swoich mentorów, miał w tym czasie, czy to się zmieniało, czy jest ktoś wyjątkowy, który przez całe
życie był takim wzorem do naśladowania? Znaczy, to też znowu specyfika mojej rodziny, mianowicie mój ojciec umarł jak ja miałem 2 lata, więc ja lgnąłem później do mężczyzn. I co ciekawe, pierwszym takim moim, trudno nazwać mentorem, bo ja go bardziej traktowałem jako swojego dziadka, był ówczesny superior, czyli przełożony zakonny w klasztorze jezuitów sądeckich, gdzie byłem ministrantem. I to był cudowny człowiek. Z mojej perspektywy on był staruszkiem, pewno wtedy miał 60 lat, a może 50 parę, czyli znacznie mniej niż ja mam w tej chwili, ale on był dla mnie takim opiekunem. Później wyjechał do Krakowa, dość długo go odwiedzałem, później się kontakt zerwał, ale to był pierwszy taki mężczyzna, który wyraźnie wpływał na to, jaki byłem. No później cudowna postać, przynajmniej 2 nauczycieli, bo pewno bym skrzywdził jeszcze kilku, gdybym ich nie wymienił, ale koncentrując się, prawda, bo nie mamy tak dużo czasu, słynny zresztą w Nowym Sączu polonista Antoni Sitek, nasz wychowawca. Niesamowita postać. Chodził z nami na wycieczki, prowadził nas na wystawy malarstwa w Nowym Sączu. Człowiek niesłychanie wykształcony i który z wychowywania, nie tylko przekazywania wiedzy, z wychowywania młodych ludzi zrobił cały cel swojego życia. Absolutnie taka legendarna postać w Nowym Sączu. Ale profesor Wieczorek, może rzadziej pewno wspominany, matematyk, który pokazał mi matematykę jako coś niesłychanie prostego i łatwego, a zarazem był tak znany, że jak zdawałem na studia na Wydział Fizyki w Krakowie, akurat przez przypadek komisja ministerialna przyszła, żeby stwierdzić, jak gdyby, czy wszystko przebiega zgodnie z regułami, i przysiedli się do mojego stolika. Ja odpowiadałem z matematyki i tam dobrze mi poszło. No i ktoś z tych ludzi z Warszawy, członków komisji, spytał mnie, a skąd pan jest? Ja mówię, że z Nowego Sącza. A kto pana uczył matematyki w liceum? I mu powiedziałem, że z Nowego Sącza, z pierwszego liceum imienia Długosza. On się spytał, a kto pana uczył matematyki? A ja powiedziałem, profesor Wieczorek. A, to wiadomo. I to był jak gdyby taki komplement, nie dla mnie, dla Wieczorka, który był tak znany, że nawet w ministerstwie wiedzieli, że ludzie od niego to będą znakomicie przygotowani na studia. Więc te postacie wzorcowe się zmieniały. No, jednym z ewidentnie takich ludzi, który już był niestety, bo nie żyje, ale takim, można powiedzieć, wzorcem metra. To był Jan Nowak-Jeziorański. Teraz w tych ostatnich czy kilkanaście lat temu, z którym bardzo się przyjaźniłem. On tu był w Nowym Sączu w szkole 2 razy, ale ten człowiek, całe jego życie, to jak potrafił wierzyć w Polskę, to było coś niesamowitego. Ja do dzisiaj pamiętam, nawet wiem, gdzie były poukładane niektóre rzeczy. On mnie zaprosił raz do domu, mieszkał pod Waszyngtonem i ja tam oglądałem skarby, które mu przekazywali Polacy, starsi Polacy, którzy na przykład nie mieli rodziny i chcieli zachować jakieś rzeczy, które były dla nich nadzwyczaj ważne dla przyszłej Polski, tej niepodległej. Więc tam były na przykład krzyże Virtuti Militaris, dosłownie z pierwszymi numerami. Jakaś szabla z XIII czy XIV, nieprawdopodobny pas słudzki, więc to były autentyczne wielkie skarby. Pan Jan oczywiście to wszystko później przekazał do polskich muzeów. No i to było coś niesamowitego. Ten człowiek
poprzez to, że wierzył we mnie, że to, co robię, jest ważne dla kraju, postawił taką poprzeczkę, że ja nie mogłem nic zrobić, co by było naganne, nawet niewidoczne, ale ja bym sobie z tym nie dał rady, bo on, pisząc o mnie pozytywnie, no tak jak mówię, postawił poprzeczkę, której nie mogłem przejść pod spodem. Miałem szczęście do właśnie takich ludzi, którzy mi pomagali w sposób prawidłowy i rozsądny ustawić sobie cele życiowe. O tak bym to nazwał. No ja oczywiście wspominam tu tylko niektóre postacie. No, arcybiskup Ablewicz, ówczesny w latach 80., tutaj nasz szef diecezji tarnowskiej, no to też postać, z którą bardzo blisko współpracowałem. Człowiek, który mnie na przykład ochronił, ewidentnie w czasie stanu wojennego. I to też postać, która wywarła ewidentnie, no z żyjących, Adam Boniecki, u którego jako młodego księdza już, ale młodego duszpasterza akademickiego, spotykałem się w grupie, będąc w czasie studiów. I tak się potoczyło nasze życie, że mnie i mojej żonie udzielał ślubu, później udzielał ślubu mojej córce i teraz chrzcił mojego wnuka te 8 lat temu. Więc 3 pokolenia, prawda, są związane z Adamem Bonieckim. Też przykład człowieka, który no ewidentnie ma niezwykły dar przyciągania do siebie ludzi. Czy obecnie używa Pan jakichś narzędzi informatycznych? Tak, oczywiście. To jest zabawne, bo i przyznam się Tobie, że do pewnej słabości, mianowicie ja pierwsze programy komputerowe pisałem, ale jako fizyk. Musiałem przenieść właśnie na program komputerowy analizę furierowską linii dyfraktyzji. Nie będę tego wyjaśniał, o co chodzi, ale w każdym razie dość skomplikowana rzecz, która gdyby liczyć na piechotę, to zabierała tydzień obróbka jednej linii, a takich linii musiałem do swoich badań naukowych ileś tam, że tak powiem, zrobić. Znaczy wykonać tą analizę, więc w latach 74-5. Wtedy pisałem te pierwsze programy komputerowe. Więc mogę powiedzieć, że wtedy to było coś niezwykle rzadkiego. Oczywiście to był inny kompletnie komputer. Jeździłem do Krakowa, do Centrum Komputerowego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam był słynny cyber produkcji duńskiej. Programy się pisało w języku Algol, który w ogóle w tej chwili nie jest używany. Programy się wdrukowywało na takiej taśmie 16 chyba milimetrowej. Koszmar, bo jak człowiek popełniał błąd, to trzeba było całą tą taśmę ponownie przepuścić przez tą drukarkę i zatrzymać je, dopiero tą taśmę w tym miejscu, gdzie jest błąd, i wpisać poprawnie, więc to po prostu był niesłychany kłopot. I wtedy byłem informatycznie na topie. Później te lata, szczególnie 90. i 2000, ja żyłem jak wariat. Żyłem 2-3 razy szybciej od normalnego człowieka, działając w bardzo wielu obszarach. Zresztą uwielbiałem takie życie. Ono było niszczące, ale zabierało czas na rzeczy elementarne, ale z drugiej strony miałem komfort. Czasami miałem nawet 2 sekretarzy czy asystentów wokół siebie, a minimum to 1 osobę. Więc ja wszystko, co wymagało pracy takiej, można powiedzieć, powtarzalnej i tak dalej, zrzucałem w sposób naturalny na swoich asystentów. I w związku z tym ja mało pracowałem na komputerze. Od 3 lat
już nie mam sekretarki. Genialne. Nie mam wyjścia. Muszę pracować. Pracuję na komputerze, wysyłam maile, przyjmuję maile, piszę teksty, już nawet prezentacje jak trzeba. Także po prostu jestem sprawny, ale daleko mi do doskonałości. Ja jeszcze raz mówię, mój mały pacik w niektórych dziedzinach jest bardziej, że tak powiem, do przodu niż ja. Jak wiemy, dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę w obecnych czasach, szukając lepszych zarobków. Czy jest coś, co mogłoby ich przekonać, żeby zostać w Polsce? Czy jest jakiś sposób, kiedy można powiedzieć, tak, to teraz zaczynam swoich sił w przedsiębiorczości? Czy jest to jednak zarezerwowane dla wybranych? To jest trudna odpowiedź, bo tu można popaść w coś, co bym nazwał takim łatwym narzucaniem czy angażowaniem w to, żeby zostać w Polsce. Ja może jedno powiem, jak na przełomie mniej więcej lat 90. i 2000 prorokowałem, że bezrobocie dojdzie do 20%. To jest nawet chyba gdzieś opublikowane w Gazecie Wyborczej. To bardzo często ludzie mówili, Pawłowski przesada, nie będzie takiego. I rzeczywiście był moment, że bezrobocie dotknęło 20%. I wtedy ja myślałem tak, że nic złego nie będzie, jeżeli my wejdziemy do Unii, stanie się to możliwe i łatwe, bez zrywania więzów ze swoją ojczyzną, że młodzi ludzie będą wyjeżdżali na kilka lat do pracy, że tam poznają nową, inną, lepszą kulturę pracy, kulturę postępowania, że wzbogacą się także pod względem technologicznym, informatycznym i jak wrócą, to będą lepszymi pracownikami w Polsce. To było bardzo naiwne, bo okazało się, że jak przyszło do wyjazdów, to ogromna większość, nie wiem czy nie 90%, wyjeżdża tak, że w gruncie rzeczy po roku, dwóch już przestaje myśleć o powrocie. I Polska się wykrwawia, to nie ma co dyskutować. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że bezrobocie się liczy bez tych 1,5 miliona minimum ludzi, którzy wyjechali. Gdyby dodać te 1,5 miliona, to my dalej mamy bezrobocie na poziomie 20, a może nawet 20 paru procent, czyli no, blisko Hiszpanii. Więc Polska nie wytworzyła i trudno tu tylko zrzucać winę na polityków, bo raczej powiedzmy szczerze, komunizm nas doprowadził do sytuacji takiej, że my musimy w krótkim czasie odrobić to, co państwa zachodnie, bogate, robiły przez kilkadziesiąt lat, 3-4 razy dłużej niż my do tej pory. Obawiam się, że polska szkoła nie uczy przedsiębiorczości, nie uczy zachowań kreatywnych. Polska szkoła jeszcze wciąż przekazuje wiedzę w czasach, kiedy w gruncie rzeczy właśnie małe dziecko sięga do internetu i może dowolną informację zdobyć tak dosłownie, stryknięciem. Nauczyciele, którzy przekazują tylko wiedzę, uczą, są niepotrzebni, ja to mówię z całą świadomością. Teraz są potrzebni wychowawcy, mentorzy, ludzie, którzy będą swoistymi przewodnikami, pomogą młodemu człowiekowi. On się sam będzie uczył, a ten nauczyciel ma być do dyspozycji, kiedy uczeń przychodzi do niego i pyta o coś, czego na przykład nie rozumie. No oczywiście genialni matematycy, nauczyciele matematyki szczególnie są potrzebni. Języków obcych, które są w tej chwili podstawowym narzędziem do życia, nie tylko do biznesu, też jest trudniej nauczyć się samego i tutaj ewidentnie są potrzebne lekcje klasyczne i tak dalej. Musimy przestawić szkołę
wykorzystać to ciekawe doświadczenie, ponieważ parę lat temu zaczęliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim tworzyć program, znakomity program, który nazwaliśmy Diament, który miał być otwarty na uczniów zdolnych, uzdolnionych, ale także w klasach podstawowych, tylko pierwszej, drugiej, trzeciej, otwierać mózgi, właśnie uczyć kreatywności. I ja, jak przygotowywałem się do tego programu, jak zacząłem, że tak powiem, myśleć, czytać, spotykałem się z ludźmi, psychologami, czy ludźmi innymi, którzy się zajmują właśnie kształceniem dzieci młodych i okazuje się, że praktycznie rzecz biorąc mniej więcej 70-80% zdolności intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych 4 latach życia. Czyli tak naprawdę 4-latek, 5-latek już jest przygotowany do samodzielnej pracy intelektualnej, że może myśleć samodzielnie. I teraz otwarcie tych ludzi na właśnie kreatywność, a nie zamykanie im głów. To jest klucz sukcesu i tacy ludzie później będą bardziej odważni. Oni mogą tworzyć nowe firmy. I tu jest jak gdyby to, co mogę tylko powiedzieć, że dla waszego pokolenia, że wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, to najpiękniejszą rzecz, którą możecie im dać, największy skarb, nie tam późniejsze jakieś majątki i tak dalej. Jeżeli ich dacie do takiego przedszkola i takiej szkoły, która umożliwi tym dzieciom ten taki autentyczny wzrost, taki jak ja miałem szczęście, że robiłem to, co chciałem, rozwijałem głowę, no i całe życie mi to po prostu przynosi rezultaty. Więc to jest niezwykle ważny problem. A wracając do emigracji, no niestety Polska się w tej chwili wykrwawia. Trudno mieć pretensje do tych, co wyjechali, że nie są patriotami, że nie myślą o Polsce i tak dalej. Często ci ludzie mają alternatywę, albo będą na zasiłku dla bezrobotnych w najpiękniejszym okresie życia, kiedy człowiek ma najwięcej sił i tego potencjału rozwojowego, albo pojadą tam i będą mieli pracę, no często niestety poniżej kwalifikacji ich, ale na przykład będą mieli lepszą opiekę dla swoich dzieci. No i to często decyduje. Ja ileś razy rozmawiałem, szczególnie w Wielkiej Brytanii, z Polakami i w Irlandii tam mieszkającymi. No i już pozbyłem się złudzeń. Ci ludzie nie wrócą. Czy jest rada jakakolwiek dla młodych przedsiębiorców, którzy startują z własnymi firmami? Znaczy ja powiem o 2 radach. Pierwsza, mnie trudno do końca nazwać przedsiębiorcą, mimo że zostałem przedsiębiorcą roku w konkursie Ernst & Young. To ja nigdy nie pracowałem, dla mnie nie celem było zarabianie pieniędzy. To się nazywa przedsiębiorczość społeczna. Robiłem coś, bo miałem frajdę z tego i robiłem coś dla swojego państwa, dla Polski. Szkoła była ewidentnie pomysłem takim politycznym, bo wiedziałem, że na początku lat 90. to jest niezwykle ważne. Ale później to było fascynujące. Zawsze byłem wolnym człowiekiem, a ja niesłychanie sobie cenię wolność. I nie chodzi tylko o wolność państwa, to jest ważne oczywiście, ale wolność osobistą. A wolność osobistą ma tylko przedsiębiorca, który tworzy firmę, jest jej szefem. I w związku z tym nie ma nad sobą innych, nie wykonuje polecenia. Jest wolnym człowiekiem. Ja uważam, że to jest największa frajda, jaką można mieć w życiu. Oczywiście za tym idą kłopoty, stres, często jakieś nieudane przedsięwzięcia i tak dalej, ale to nie jest ważne. To uczucie wolności i tego, że się jest na przykład dla innych partnerem, kimś ważnym,
To jest straszna frajda. I to jest jedna rada, która według mnie powinna bardzo zachęcać ludzi młodych do prowadzenia samodzielnej działalności biznesowej. Druga rzecz to jest tak, że jak się zakłada firmę, to w Polsce ciągle jest takie przekonanie, że no to się musi udać. A kto powiedział, że się pierwsze przedsięwzięcie musi udać? I Polacy nie daj Boże, jakiegoś upadku firmy, ogłoszenia upadłości czy zamykania firmy, robią tragedię życiową. W Stanach Zjednoczonych według badań to zwykle 6., 7. przedsięwzięcie dopiero się udaje. I tam kultura ta wewnętrzna, amerykańska, ta kultura organizacyjna i wręcz cywilizacyjne, że tak powiem, przekonanie jest takie, że masz próbować. Nie uda się jedno, trudno. Wtedy jakieś wyciągasz wnioski, szukasz nowego pomysłu i tworzysz następną firmę. Jak masz szczęście, to ci się druga czy trzecia uda. A jeżeli nie, no to może dopiero tamta 6. czy 7. Więc też taka gorąca rada. Nauczmy się w tym względzie działać tak jak Amerykanie. To nie chodzi o lekceważenie, ale to, żeby nie tracić tego wewnętrznego ognia, który jest strasznie ważny przy działalności biznesowej, i nie tracić go na rozpamiętywanie, a to się nie udało, a tamto się nie udało. No trudno, nie udało się. Czyli idziemy trzeba do przodu. Próbować. Ja wam na studiach jeszcze czasami opowiadałem taką, że tak powiem, trudno powiedzieć bajeczkę, ale taką składankę biznesową, że jak się chce zrobić biznes z kimś innym i ma się na przykład pomysł albo pieniądze i szuka się partnera, to zwykle i da się ogłoszenie, obojętnie czy tam gdzieś na portalu społecznościowym, czy w klasycznych mediach, to zwykle 1 na 20 takich spotkań kończy się sukcesem na tyle, że warto tą osobę zaprosić na następne spotkanie. I z badań wynika, że 1 na 10 tych drugich spotkań dopiero kończy się, że tak powiem, wspólnym sukcesem i podpisaniem umowy i realizowaniem. Więc proszę zobaczyć, to jest 1 na 200 statystycznie. I tak jak wam mówiłem, że jak dostaniecie po raz 30 po pupie, jak wam nie będzie wychodziło, to zamiast płakać, pomyślcie sobie, że już prawie wszystko jest za wami to niedobre i lada moment będzie sukces. Strasznie ważne jest, żeby w życiu być optymistą. Życie wokół naprawdę, jak się popatrzy, ma tyle fajnych stron, że znalezienie tego elementu, który człowieka wciąga w optymizm, czy ładuje optymizmem, naprawdę można. Tylko nie wolno, że tak powiem, narzekać. Ogromną dumę miałem, jak wiele razy dyrektorzy firm czy szefowie działów personalnych mnie pytali, co my takiego w szkole robimy, że przychodzi dziewczyna czy chłopak na rozmowę kwalifikacyjną i jak jest dobry, to człowiek po iluś tam minutach myśli sobie, czy on nie jest z Nowego Sącza. Ja wtedy z kamienną twarzą zawsze odpowiadałem, że dodajemy do kawy i herbaty w barkach szkolnych taki proszek i że oni przez to są tacy dobrzy. A myśmy was uczyli tego, co słynny Jacek Powałka, jeden z takich najbardziej znanych naszych absolwentów, nazwał bezczelną pewnością siebie. Ale za tą bezczelną pewnością siebie musi iść też wiara w to, że człowiek potrafi nauczyć się wszystkiego nowego, że jest otwarty na zmianę, i że ma w sobie z jednej strony pewność, że może wszystko osiągnąć,
A z drugiej strony, co jest też ważne, skromność. Bo jak człowiekowi odbija szajba przysłowiowa, to jest krótka droga do śmierci, że tak powiem, nie tej dosłownej, ale takiej naprawdę, że człowiek się staje nikim. Trzeba tu wyważyć te proporcje pomiędzy tą bezczelną pewnością siebie, a czymś, co bym nazwał, że człowiek staje przed lustrem i nie da się tego lustra oszukać, prawda? Ja mówię o lustrze, chodzi o sumienie, prawda? Że sumienia się tak naprawdę nie da oszukać. Czy jakby dzisiaj stracił Pan wszystkie kontakty, musiał zacząć od nowa, to co by Pan zaczął robić? Dobre pytanie. Znaczy, jeżeli bym stracił wszystkie kontakty, czyli no i też dorobek życiowy, no bo no, trudno to sobie wyobrazić, ale mam nadzieję, bo teraz to już dywagujemy, że nie załamałbym się. Wiele razy w ciągu tych 20 paru lat tego mojego funkcjonowania w świecie publicznym, tworzenia szkoły, wcześniej bycia senatorem, były sytuacje ekstremalnie trudne. Że no, blisko było do załamania. Ileś razy dziennikarze pytali, jak to pan robi, że pan zawsze wygrywa? Ja mówię, człowieku, ja przede wszystkim przegrywam. Ileś rzeczy się mi nie udało. Długo by wyliczać. Natomiast miałem w sobie to, co jest fajne, mianowicie wiedziałem, że to, co robię, ten cel najważniejszy, jest tak fantastyczny, jest tak niezwykły, Musi się udać. że muszę zrobić wszystko, żeby się udało. Więc jak się coś jedno nie udawało, to trzeba było albo nie walić głową w ścianę, tylko ją obejść, prawda? No i tak wiele razy było, więc myślę, że i teraz jakkolwiek, no tu też powiem, adresując to do was, do ludzi młodych, jak człowiek już ma te ileś lat, to zaczyna się starzeć. A ja się zacząłem od lewego kolana i to jest jeszcze najbezpieczniejszy sposób starzenia. Z moich znajomych ze śmiechem, jak narzekałem właśnie na nogi, mówi, człowieku, ciesz się, że się zacząłeś starzyć od kolana. Ja tak patrzę na niego, bo niektórzy starzeją się od głowy. To jest najgorsze. Więc wracając do tego, no wszystko przychodzi trudniej, wolniej przede wszystkim, jak się już zaczyna człowiek tam starzeć. Ważne, żeby nie stracić takiego optymizmu i radości życia, i radości tworzenia. Radość tworzenia to jest jeszcze, gdyby popatrzeć na przedsięwzięcia biznesowe, nawet od najmniejszych. To jest coś, co niesłychaną frajdę przynosi. Jakby Pan miał jeszcze raz wybrać kierunek studiów aktualnie, to jaki byłby to kierunek i co by... To może wróćmy do moich wyborów w szkole średniej. Moim pierwszym wyborem, już nie mówię o tych wcześniejszych latach, tylko już takiej dojrzałej, czyli gdzieś 10., 11, bo to wtedy była w sumie tyle było klas, gdyby doliczyć szkołę podstawową i średnią. To w 2 ostatnich klasach to moim pierwszym wyborem, ja chciałem być politykiem. I nie poszedłem na żadne studia, no, na przykład na prawo czy coś takiego, bo absolutnie odrzucałem komunizm, nawet nie głęboko ideologicznie, tylko z uwagi na to, że komunizm mi zabrał wolność. Koniec, kropka. Poza tym tu w Nowym Sączu, szczerze mówiąc, nie wypadało, należy do PZPR-u i tak dalej. Wiadomo było, że polityka była zarezerwowana tylko dla tych ludzi. I teraz, gdyby popatrzeć na tamte czasy, to fizyka była drugim wyborem. Dlatego, że nie mogłem być politykiem, to sobie pomyślałem, że
spróbuję się w dziedzinie, która jest najtrudniejsza, bo ja chcę wiedzieć, czy jestem dobry, czy nie. A fizyka nawet w czasach komunizmu była bezwzględna. Albo się było dobrym i osiągało rezultaty naukowe, żadna legitymacja partyjna nie pomagała. Więc wybór fizyki był takim drugim wyborem. Ale fizyka mi dała niesłychanie dużo w życiu. Ona na przykład uczy czegoś, co jest bezcenne później. Mianowicie ja to nazwę umiejętność szukania odległych relacji. I ileś razy w życiu zaskakiwałem, że ja dostrzegałem coś, co bardzo wielu ludzi z mojego otoczenia, czy ludzi, z którymi rozmawiałem, w ogóle nie widziało. Ale to mi dała fizyka. Więc fizyka uczy bardzo specyficznych rzeczy, które bardzo pomagają w życiu. I to im wyżej się jest, tym właśnie ten efekt dobrego wykształcenia fizycznego daje efekt. Więc ja chyba nie nadawałbym się na takiego klasycznego przedsiębiorcę, który robi firmę, bo chce zarobić pieniądze. Mnie zawsze to brało te takie inne rzeczy. Nie potrafię powiedzieć. Czyli studia byłyby pewnie też fizyka aktualnie. Prawdopodobnie to byłaby fizyka, ale możliwe, że równocześnie studiowałbym, co wtedy w ogóle nie było możliwe, ale na przykład, że magisterium robiłbym równolegle i z fizyki, na przykład z prawa, a do tego jeszcze bym dołożył na przykład zarządzanie. To byłoby optimum. A czy według Pana jest to aktualnie najlepsza kombinacja, czy są jakieś kierunki, które... Jest jeden, który według mnie w tej chwili jest najbardziej atrakcyjny. Wymaga specyficznego zdania i według mnie trudno jest, bo matematyka mi bardzo łatwo przychodziła, ale nie wiem, czy potrafiłbym być dobrym informatykiem. Według mnie informatyka daje ten drugi podstawowy język, który jest w tej chwili w świecie potrzebny, nie tylko w biznesie, a w biznesie nadzwyczaj ułatwia życie, bo tym pierwszym językiem to jest matematyka, to jest język tak naprawdę, komunikacji, tylko nie z tobą, ale już na przykład w bardzo wielu sprawach to jest podstawowy język. Informatyka, język obcy i matematyka. To są te trzy obszary, które niewątpliwie prawie że gwarantują ciekawe życie i uzyskanie sukcesu. Przy czym znowu rozmawiamy w roku 2014. Świat w tej chwili tak niesłychanie idzie do przodu, że trudno jest powiedzieć, co będzie na przykład za 5 czy za 10 lat, że te preferencje mogą się zmieniać. Ale najważniejsze to jest uzyskać takie wykształcenie, które pozwala samodzielnie myśleć. A jak to się ma, to już cała reszta jest, można powiedzieć, przychodzi w sposób naturalny. Gdzie młodzi na początku prowadzenia działalności swoich firm mogą szukać pomocy? Czy istnieją jakieś instytucje, które może mogą się zwrócić i uzyskać dotacje, dofinansowania? W tej chwili już jest szereg programów takich, gdzie dla startupów można uzyskać dofinansowanie. Myśmy tutaj przecież w projekcie Miasteczka Multimedialnego też prowadzili cały taki program Milion na Start, gdzie w oparciu o środki unijne mieliśmy pieniądze na stworzenie ileś startupów, gdzie Miasteczko jako spółka wchodziła z udziałami, ale mniejszościowymi, a ten właściciel projektu czy szef firmy miał wynegocjowaną większość udziałów. Poza tym istnieją fundusze takie na startupowe, profesjonalne, nie tak jeszcze jak w Stanach, gdzie jak się ma dobry pomysł, to poszukanie pieniędzy jest żadnym problemem. Odwrotnie, to właśnie fundusze szukają tych, którzy mają dobre projekty. Wtedy
I tu też chyba taka ważna rada, mianowicie bardzo często jest tak, że ktoś się upiera, ja chcę kredyt, bo inaczej to przecież jak przyjdzie fundusz, to mi zabierze udziały. A to jest bzdura, myślenie takimi kategoriami. Po pierwsze, kredyt trzeba spłacać w najtrudniejszym okresie rozwoju firmy. Fundusz daje pieniądze startowe i później sprzeda udziały za parę lat. No i co? Czy lepiej mieć na przykład nawet tylko 30% udziału w swojej firmie, którą się wymyśliło, którą się zaczyna działać, a ten fundusz będzie miał aż 70%, ale jeżeli po 5 latach taka firma będzie warta 10 milionów, czy lepiej dłubać samemu i wartość firmy będzie na przykład 200 tysięcy, no to kto na tym więcej zarobi? Więc tu trzeba umieć się podzielić, jak gdyby zrozumieć, że nie liczba udziałów się liczy, ale liczy się, jaką wartość te udziały mają. Więc podpowiadam, nie bójcie się wchodzić w współpracę z funduszami inwestycyjnymi. To jest znacznie lepsze rozwiązanie niż branie kredytu. Zdecydowanie. Czy ma Pan jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem, którymi się mogły podzielić? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja czasami w żartach nawet mówię, że dzięki moim przodkom, którzy się urodzili tutaj na Sądecczyźnie, tato urodził się w Tęgomorzu, kilkanaście kilometrów od Nowego Sącza, mama w Nowym Sączu, no i ich przodkowie też tutaj gdzieś mieszkali. Tu były tak trudne warunki życia, że ci, którzy przeżywali, byli bardzo silni genetycznie. Musieli być silnie genetycznie, bo słabsi umierali po prostu. I ja po swoich przodkach dostałem jakąś nadzwyczajną odporność na stres. To nie jest tak, że ja tych stresów w ogóle nie przeżywam i tak dalej. Oczywiście, że przeżywałem i przeżywam, ale nie niszczą mnie. Nie niszczą mnie ani umysłowo, ani zdrowotnie. I trudno mi powiedzieć. Czasami jest tak, że jeżeli coś nie idzie, to należy na, nie wiem, 2-3 dni odrzucić to od siebie, wyłączyć je całkowicie mentalnie, bo czasami się człowiek sam blokuje przy rozwiązywaniu jakiegoś problemu i nie widzi tego rozwiązania, które jest obok. Więc wtedy nawet zająć się czymś kompletnie innym, nawet głupim, ale wyłączyć głowę z myślenia o tej trudnej sprawie może pomóc. Nie ma tu prostych rad. A druga rzecz, miejmy dystans do rzeczy nieudanych. No i co z tego, że się coś nie udaje? Wróćmy do tej wyliczanki, prawda? 1 na 200. I wtedy wydaje mi się, że łatwiej to przychodzi jakoś przeżyć i nie zacukać się w te sprawy związane, no wszystko się wali, ja jestem beznadziejny i tak dalej. Nie ma ludzi beznadziejnych. Mają tylko różne talenty i czasami jest problemem też, żeby ta szkoła nam pozwalała rozwijać, po pierwsze dostrzec talent konkretnego dziecka, drugiego później rozwijać. Czy w Polsce wyższe uczelnie są już na światowym poziomie, czy raczej wciąż brakuje im wiele? Nie, niestety, z przykrością to mówię, nawet uniwersytety, te najlepsze, warszawski, jagielloński, czy Politechnika Warszawska, czy AGH, które uchodzą słusznie za najlepsze polskie uczelnie, im jest daleko do tej klasy uniwersytetów, które są uważane za najlepsze na świecie. Po pierwsze, że bardzo często
sposób kształcenia jest zły, i to mówię z twardo i bezwzględną szczerością, mianowicie te najlepsze uczelnie nie powinny kształcić na studiach zaocznych. Liczba studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Warszawskim nie powinna wynosić 30 czy 40 tysięcy, bo wtedy się masówkę uprawia, a nie kształci indywidualnie, że na przykład studia licencjackie powinny być na takich uniwersytetach dla bardzo małej grupy ludzi, ale tylko stacjonarne, a głównie uniwersytety powinny się koncentrować na studiach magisterskich i, co jeszcze ważne, i studiach doktoranckich. I wtedy ludzie, którzy obecnie przysłowiowo tłuką zajęcie godzinę za godziną, zamiast tego część czasu powinni, i to liczącą, dominującą, poświęcić badaniom naukowym. Bo klasa uniwersytetu składa się z dwóch elementów. Osiągnięć badawczych, najlepiej jeszcze, żeby się pojawiły doktoraty Nobla, prawda? Nagrody Nobla. Ale oprócz tego, żeby absolwenci tych uczelni mieli ten poziom wykształcenia i przygotowania do zawodu, który by ich klasyfikował i byłby rozpoznany przez otoczenie. To niestety daleko jeszcze do tego. Ja przyznaję się, patrząc prosto w kamerę do porażki, że przez wiele lat walczyłem o zmianę systemu, na wyraźne wpuszczenie elementu konkurencji do szkolnictwa wyższego. Nie udało mi się do tego namówić polityków. Nie mówię o konkretnej partii. Tu niestety było myślenie takie, że to środowisko naukowe jest tak wpływowe, tak opiniotwórcze, że lepiej ich nie tykać, bo zmuszenie ludzi do konkurencji oczywiście nie byłoby dla wszystkich dobre. Niezwykle cenię profesora Łukasza Turskiego, też fizyka, mojego przyjaciela, który jest ekstremalnie ustosunkowany do poziomu naszego i kształcenia, i badań naukowych, który twierdzi, że co najwyżej 30% osób pracujących na uczelniach powinno zostać, a reszta powinna iść do innych zawodów. Ale tracimy bardzo wiele, bo to jest czas, gdzie szczególnie relacje bliskie, nałożenie się gospodarki i nauki daje niesłychaną przewagę konkurencyjną wręcz dla danego państwa. Bo w tej chwili największe zyski są w gospodarce opartej na wiedzy. W tych firmach, które właśnie można zakwalifikować, że rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, tam się nie uzyskuje, że tak powiem, dochodów na poziomie 5-10% zysku. Tam się uzyskuje 50-70% zysku. A my mamy tą sferę pomiędzy biznesem a gospodarką, a nauką bardzo słabą jeszcze wciąż. Wspominał Pan o przeczytanych tonach książek. Czy jest jakaś wyjątkowa, ulubiona Pana książka, o której zawsze Pan pamięta, chętnie wraca? Chyba nie. No tak się zastanawiam. To wynika z pewnego defektu chyba, to tak można nazwać mojego, mianowicie, że ja bez przerwy jestem otwarty do przodu. Czyli to, co było, nawet największe sukcesy, ja bardzo szybko, trudno powiedzieć, wyrzucam z głowy, ale o nich nie pamiętam. Ale to powoduje też, że nawet te przeczytane rzeczy, one gdzieś oczywiście tam zostają, przynajmniej te najważniejsze w głowie, ale trudno powiedzieć, że są dla mnie takimi kanonami, prawda, które chciałbym polecać innym. Nie, tu każdy musi szukać
szukać swoich wyborów. I chyba, no już mówimy jeszcze o książkach, że lepiej popełnić ileś błędów, przeczytać, przepraszam, jakieś, no może nie głupie, ale nie pouczające książki, niż nie czytać w ogóle. Bo po drodze gdzieś się trafi ta, która temu konkretnemu człowiekowi da jakieś ważne rady życiowe, ułatwi zrozumienie świata. To jest bardzo indywidualna rzecz. Pana największy sukces? Wnuczęta. I to jest autentyczne, mianowicie jak człowiek dojrzewa, to podejrzewam nie tylko dla mnie, niesłychanym, że tak powiem, sukcesem jest to przedłużenie rodziny. Bo ja często właśnie nazywam was, moich absolwentów, swoimi dziećmi. Gdzieś ktoś mnie spytał, jak można mieć parę tysięcy dzieci. Ja odpowiedziałem prosto, mam duże serce, wszyscy się tam mieszczą. No Pacik się tam rozepchał parę lat temu bardzo mocno. I gdybym miał patrzeć na swoje życie, to nie nagrody, wyróżnienia, jakimś tam, nawet ten okres fascynujący, kiedy dołożyłem jakoś delikatnie palec do rozwoju Polski po 1989 roku. Tylko to, co mam fajnego z tego, że ileś osób z was, z absolwentów, wciąż zachowuje żywe relacje ze mną, że czasami dostaję list, mail, czy dzwoni ktoś, czy spotykam absolwenta sprzed wielu lat, dziewczynę, chłopaka, i on mi cytuje moje zdania, czy zdanie. I mówi, że teraz dopiero rozumie, jak to było ważne i jak to wpłynęło na jego życie. No, czy można być bardziej szczęśliwy w takiej sytuacji? Dziękuję. Dziękuję.